Cześć, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na makijaż tak zwaną kosmetyczką miesiąca. Lecimy. Zaczynam sobie od kremu BB Clinic Way od dr Ireny Eris. Wyłożyłam tutaj sobie i nakładam na duży pędzel. I dzisiejszy odcinek powstaje właśnie wedle Waszych sugestii, żeby pokazywać w akcji tą kosmetyczkę miesiąca. I jeszcze nie wiem, jak to ugryźć, czy bardziej właśnie robić oddzielny odcinek, czy jakoś połączyć w odcinku z kosmetyczką miesiąca, czy w podsumowaniu kosmetyczki miesiąca. Nie wiem, gdzie ten makijaż wcisnąć po prostu, żeby to wyglądało po prostu spoko, dobrze się oglądało i tak dalej. A dzisiaj akurat muszę jechać na miasto, załatwić jedną sprawę, więc się pomaluję. Ten krem BB jest bardzo przyjemny, aczkolwiek zauważyłam ostatnio, że wypada ciemniej na mojej skórze niż do tej pory wypadał. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Tutaj jakby nie widać tego, ale gdzieś tam później na szyi troszeczkę się odcina, szczególnie jak się nałoży go troszkę grubiej. Korektor Clarins Instant Concealer jest już prawie nigdzie niedostępny, więc odpuszczę sobie recenzowanie tego produktu. Przechodzę do różu Bobbi Brown kremowego, to jest produkt do policzków i do ust, więc może też sobie nałożę delikatnie na usta, zobaczymy. Ale jak zwykle mieszam tutaj z odrobiną korektora, żeby nie był taki ciemny i żeby po prostu łatwiej mi się go rozprowadzało, rozcierało i tak dalej. Jeżeli chodzi o samą formułę, konsystencję i trwałość, to jest bardzo dobry produkt. No ale jest bardzo mocno napigmentowany. Ja nie czuję potrzeby, żeby róż był tak bardzo mocno napigmentowany. Wiecie, o co chodzi. Jakby wszystkie firmy dążą do tego, żeby te róże były takie super intensywne, a potem nie da się tym pracować, bo po prostu człowiek się stresuje w ogóle dotknąć, wiecie, z opakowania. Więc jak dla mnie jest jakby kolorystycznie fantastyczny, bo imituje taki prawdziwy odcień rumieńca. Natomiast w takim codziennym użytku ja wolałam go używać na przykład na jakichś sesjach, edytorialach i tak dalej, bo miał właśnie ten odcień, który jest po prostu tak bardzo pożądany. Ale do codziennego użytku dla mnie jest za intensywny, bo trzeba po prostu za bardzo się z nim bawić i obchodzić, wiecie, jak z jajkiem. Przechodzę do pudru Kashmir od Hean i słuchajcie, używałam go już tam kilkanaście razy od rozpoczęcia kosmetyczki miesiąca i podtrzymuję moją pierwszą tezę, że nie przepadam za tym pudrem. Wiecie, on może troszkę bluruje faktycznie te pory, tak jak się mówi o nim, że jest taki blurujący, ale on robi na skórze taki efekt, ja nie lubię, taki efekt pudernicy trochę. Szczególnie, że jak nałożymy troszkę grubiej podkładu albo troszkę więcej i do tego ten puder. Dla mnie to jest taka formuła troszkę przestarzała, można powiedzieć, że już takich się nie robi, takich grubo leżących pudrów. No właśnie to jest to, on tak grubo leży. Jak się przyjrzycie, nie wiem, czy tutaj coś będzie widać, ale no, w moim odczuciu wręcz pory są podkreślone, że z jednej strony niby wyblurowane, ale z drugiej strony tak się robi taka tekstura na skórze, tak dużo tego produktu leży, że wydają się po prostu większe i grubsze te pory. I jak go noszę, to nawet mój mąż zwraca uwagę na to, że moja skóra wygląda jakoś tak, nie tak jak zawsze. A on przez to, że jestem po prostu makijażystką i maluję się często, jest spostrzegawczy w kwestiach różnych rzeczy, różnych kolorów, tego jak coś leży i tak dalej. Więc zawsze jak go mam, to mi zwraca uwagę na moją skórę, że coś jest nie tak. No i chyba właśnie to jest kwestia tego pudru nieszczęsnego. Mi nie paca. I zastanawiam się, czy będę chciała dynkować ten puder, czy po prostu komuś dam jakiejś koleżance. Teraz używam tego pod oczy, to jest ten Fresh Rosy i ten już jest naprawdę spoko, bo go praktycznie pod okiem nie widać. W takim sensie, że nie robi nam tekstury, nie robi nam dodatkowego, takiej jakby grubości, dodatkowej warstwy na skórze. Jest praktycznie niewidoczny i dla mnie bardzo spoko. Spryskam się troszkę mgiełką, bo naprawdę nie czuję tej skóry. Z bronzera dzisiaj rezygnuję, jakoś nie chcę za mocno się umalować i przechodzę do brwi, używam tej kredki z Lovely. Mam do niej kilka uwag, ale może zrobię podsumowanie po prostu tych wszystkich produktów w podsumowaniu kosmetyczki miesiąca. Ale powiem Wam, że nawet dobrze idzie mi wykorzystywanie kosmetyczki miesiąca, bo nawet wczoraj skończyłam nagrywać filmik Jedna paleta, 5 makijaży i w niej też oczywiście oprócz jakby nowej palety praktycznie wykorzystywałam tylko to, co miałam w kosmetyczce miesiąca. Tam to są jakieś pojedyncze rzeczy typu jakaś, wiecie,
beżowa kredka na linię wodną, jakaś brązowa kredka, takie rzeczy, tylko to dosłownie gdzieś tam się wyszło poza moją kosmetyczkę miesiąca, a tak to wszystko jakieś róże, nie róże, kosmetyki typu pudry, rozświetlacze, korektory, podkłady, wszystko, nawet produkty do ust w większości wszystko wykorzystywałam z kosmetyczki miesiąca, więc jestem z siebie dumna. Z tym, że właśnie przyszły mi nowe palety i chciałam nagrać odcinek, więc zgrzeszyłam pod kątem po prostu wykorzystania innej palety. Sięgam sobie po bazę pod cienie Inglot Eyeshadow Keeper. Teeny Tiny Bit. Rozprowadzam w paluchach i nakładam. I przechodzę do paletki miesiąca, jaką jest Carnival. I użyję sobie troszkę tego żółtego. Chciałabym tak leciutko sobie nałożyć, wiecie, taki dymek w zewnętrznym kąciku. Właśnie taki żółty troszeczkę. I połączyć go z Alfamą z Bohemy. Taką mam wizję kolorystyczną. Więc lecę najpierw sobie z tym żółtym. I ten żółty sobie za chwilkę też troszeczkę przyciemnię czymś z Bohemy. Jakimś brązem czy czymś takim. Żółty to jest taki kolor, którym się tak super pracuje. Bo on jest jasny, więc on się szybko, wiecie, rozblendowuje, bezwysiłkowo dosłownie. No, coś wspaniałego. Oczywiście pod warunkiem, że ma dobrą pigmentację. A dzisiaj tak w ogóle spadł śnieg. Rano się obudziłam i leżało trochę śniegu tu i tam. Więc wiecie, to jest makijaż na rozjaśnienie aury za oknem. Dobra, tak to się prezentuje. Teraz biorę sobie Alfamę na palec. Bardzo fajny kolor, bardzo go lubię. I nakładam na resztę powieki. Tutaj przy linii rzęs i coraz wyżej, coraz wyżej. Aż tak trochę powyżej załamania powieki. I to samo z drugiej strony. Wewnętrzny kącik. Troszkę dolna powieka. Delikatnie sobie przecieram jeszcze tutaj u góry. I łączę oba kolory. A tu wyszło jakoś tak delikatniej, muszę dołożyć. Okidoki. I teraz sięgam po baklawę, który dokładam sobie w zewnętrznym kąciku, delikatnie rozcieram. No taki wiecie dzisiaj, dzienniaczek, przyjemniaczek. Bardzo, bardzo lubię tą paletę, zresztą obie bardzo lubię. Dokładam jeszcze ociupinkę tego najciemniejszego brązu, tak przy samej linii rzęs. To samo na dolnej powiece, tylko zewnętrzny kącik i przy samej linii rzęs. Ok, tak to się prezentuje. Powiem wam, że mega mi się podoba i zastanawiam się, jakby wyszło na przykład z innymi kolorami jakby bazowymi, bo zobaczcie, że zrobiłam tak, że nałożyłam najpierw kolor, intensywny kolor, bo jako bazę i potem ją neutralizowałam brązami. I myślę sobie, jakby to mogło wyglądać, gdyby na przykład bazą był róż, czy nie wiem, zieleń, czy pomarańcz, czy fiolet, jakiś taki jasny, pastelowy. No, muszę pokombinować troszkę więcej w tym temacie. Tuszuję rzęsy, maskara Dr. Irena Eris Extreme Volume Mascara, chociaż kuszą mnie niebieskie, bo ostatnio mam mega fazę na niebieskie, ale chyba pójdę jednak w neutralne, żeby nie odwracać uwagi od ładnych kolorów na oku. Rzęsy wytuszowane, przechodzę do ust, zaczynam od konturówki Parawka z Glam Shopu. Wolałabym mleczną czekoladę, ale nie mam jej w kosmetyczce miesiąca.
myślę właśnie, żeby wklepać sobie troszkę tego różu z Bobbi Brown. Może wezmę tutaj, co mamy już taki rozrobiony, to troszkę tego i po prostu sobie wklepię na środek ust. I tak się prezentuje skończony makijaż. Dajcie mi koniecznie znać, czy taka forma odcinka by Wam odpowiadała, jeżeli chodzi o kosmetyczkę miesiąca w akcji, można powiedzieć. Czy wolelibyście, abym wplotła makijaż przy następnej kosmetyczce miesiąca właśnie w odcinek kosmetyczka miesiąca albo podsumowanie kosmetyczki miesiąca, żeby, jak uważacie Wy, że byłoby dla Was najprzyjemniej oglądać coś takiego. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!